Pogoda w dalszym ciągu nas nie rozpieszcza, ale nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób skończyć to auto, to musimy robić bez względu na pogodę. Na szczęście na głowę nie pada. Ma być w miarę przyzwoicie, deszczu się nie spodziewamy. Także zabieramy się za montaż okien. Przed chwilą padał śnieg, także zobaczymy, jak się skończy. Przysłali też alarm RCA o śnieżycach. RCA? RCA albo RCB alarm o możliwym występowaniu śnieżyc. No ale próbujemy. W najgorszym wypadku zostawimy dziurę w suficie i nawet jakby całą noc padało, to nie zaleje nam calutkiego auta. Zresztą jeszcze nie ma co zalewać, także blachom się nic nie stanie. Kilka osób zasugerowało nam zmianę ułożenia. Tak, i mocno się nad tym zastanawialiśmy. Nawet przez chwilę rozważaliśmy usunięcie tej ściany grodziowej. A jednak po dłuższym zastanowieniu stwierdziliśmy, że zostajemy przy swoim. No jest kilka argumentów, które za tym przemawiają. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Druga kwestia to też mniej się będzie samochód nagrzewał i mniej się będzie ochładzał. Bo gdybyśmy mieli same szyby, to inaczej działa niż taka zamknięta szoferka. Prawda? Tak. Mówię? Ale z drugiej strony też dostaliśmy informację od Marka, z którym się widzieliśmy i którego pozdrawiamy, o tym, że on jeździł 15 lat kamperem, miał przejście z szoferki, nie było ściany grodziowej, a w nowym vanie, który sobie wybudował, zostawił ścianę grodziową, bo stwierdził, że jednak jego zdaniem lepiej jest podróżować ze ścianą grodziową. No tak, że ze 2 razy skorzystali z tego przejścia między szoferką a częścią mieszkalną. Tak, także nie jest to takie niezbędne. Ile osób, tyle opinii, na pewno jeszcze nie raz się z nami nie zgodzicie w tej serii filmów, no ale na tym to właśnie polega. Ale fajne jest to właśnie, bo dzięki tym filmom możemy poznać super ludzi, tak? Marek do nas zadzwonił, zaproponował nam, że możemy podjechać, obejrzeć jego busa zrobionego. No to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Można też wiele rzeczy się dowiedzieć. Tak, bo na pewno lepiej jest obejrzeć na żywo czyjeś wykonanie vana niż na filmikach. Tak, nauczyć się na cudzych błędach przede wszystkim. Dokładnie. Lepiej zdobywać doświadczenie na czyichś pieniądzach niż na swoich. No ale wracając do tematu. Stoję właśnie w kibelku. Mam okienko kibelkowe 28 na 28. Ono co prawda troszkę więcej miejsca będzie zajmowało na dachu. Musi się znaleźć mniej więcej w tym obszarze. Tutaj troszkę komplikuje nam to wycięcie pod szyberdach, miejsce na szyberdach. Trochę nie zgadzają mi się w głowie przetłoczenia. Ale trzeba będzie wyciąć dziurę i coś tam zakombinować na górze. Obok tego okna znajdzie się drugie okno. Na projekcie było to okno o wymiarach 40 na 40, ale zdecydowaliśmy się, że kupimy Maxfana i Maxfana w to miejsce będziemy montować. No i tu ta sama sytuacja. Będę się starał jakoś tak wcelować, żeby trafić w to przetłoczenie wykonane pod szyberdach. I tyle. Nie ma co gadać, czas się wziąć za pracę. Jak przed chwilą widzieliście, Ela wyprodukowała specjalne narzędzie, które pozwoli nam w montażu okna. Tak, mamy wzornik, dzięki temu nie musimy merdać całym oknem po dachu. Wymierzymy sobie mniej więcej wymiary kibelka, czyli 70 cm od tej ściany, metr tutaj i mając na uwadze to, że się musimy zmieścić w tym obszarze, będziemy sobie kombinować, gdzie to okno ustawić i mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Jak Łukasz powiedział, zaczynamy od małego okna, bo najmniej można zepsuć. Tak. Wydaje się, że przy najmniejszym oknie można zepsuć najmniej. Długo za mną chodziło to okno, ale względy ekonomiczne wskazywały, że lepiej będzie kupić zwykłe okno. Jednak po dłuższym zastanowieniu szarpnęliśmy się, kupiliśmy Maxfana w wersji czarnej, dymionej.
Na początku chciałem kupić przezroczysty, ale obawiałem się, że będzie widać w nocy, gdy będzie światło zapalone w samochodzie przez wersję przezroczystą, że ta przyciemniana przyciemni to światło i będzie ono mniej widoczne, przez co my też w środku samochodu będziemy mniej widoczni. A może być sytuacja, w której będziemy nocować w aucie w środku jakiegoś miasta na przykład. A pozostałe dwa okna? Jakie pozostałe okna? To nie będą się świecić? Nie, nie. A, okej. Dobra. Roletę do Maxfana też można zakupić, kosztuje 80 euro i jeżeli będzie potrzeba, to wtedy ją kupimy. Maxfana kupiliśmy na eBayu. Tak. Na eBay. Zapłaciliśmy za niego 330 euro, także mimo drugiego euro i tak cena była dużo bardziej atrakcyjna niż wszystkie Maxfany, które widziałem u nas na lokalnych rynkach. No i tak jak w przypadku mniejszego okna zrobimy sobie szablon, który pozwoli nam dopasować miejsce montażu okna. Będę miała znowu zadanie ambitne. Wytnę większy otwór. Karton. Już teraz widzimy, że będzie się ciężko zmieścić z dwoma panelami. Po prostu na dachu robi się ciasno przy montażu 3 okien, tym bardziej, że my z tyłu okno mamy w rozmiarze królewskim 50×70. Kleiliśmy sobie Maxfana. Okienko kiblowe. i małe okienko. Maxfanem staraliśmy się trafić tak, żeby nie trafić w przetłoczenia. Żeby było jak najmniej potrzeby wklejania taśmy butylowej. No i Tutaj mamy takie miejsce na wycięcie szyber dachu. I właśnie w to miejsce celowaliśmy. a to drugie okno, no to niestety, no będzie rzeźba i sklejanie, ale inaczej nie da się tego zrobić w tym miejscu. No tak, bo tu nie możemy już zrobić, no bo tu będzie panel. Dach z przetłoczeniami wymaga kombinacji. I to jest to przetłoczenie, o którym wam przed momentem powiedzieliśmy. Tutaj tylko nam wyszło, że będę musiał się cofnąć pół centymetra w głąb auta, żeby plastik na zewnątrz od Maxfana zmieścił się tutaj na przetłoczeniu. Ale wychodzi na to, że mamy fajne płaskie krawędzie, także on będzie się dobrze trzymał, nie będzie problemu też z jego montażem. Okienko w kibelku, będzie kombinacja. Zaczniemy od tego, że wiertłem zrobimy 4 otwory po krawędziach okna, no i potem linie proste pomiędzy tymi otworami. Co czujesz? Jak oglądałem filmy innych osób, które budowały kampery, to się zastanawiałem, przecież to wycięcie dziury, jeszcze go oni się tak boją. Ale uwierzcie mi, ciśnienie rośnie na samą myśl, że trzeba przyłożyć wiertarkę i że można spierdzielić coś, co naprawdę będzie ciężko naprawić. Okulary to ważna sprawa, bo gorącym opiłkiem dostać w oko to nie jest nic przyjemnego. A dostałem właśnie w ryj. No to co? Flex tarcza, idę na górę wycinać. Nie. Blachy wycinamy nie flexem, tylko wyżynarką. Nie przegrzewamy niepotrzebnie blach. Flexem możemy uszkodzić bardzo łatwo warstwę ocynku i później narażamy się na to, że w tym miejscu będzie korodowało.
otwór zrobiony, zaraz to trzeba będzie jeszcze wyczyścić całość. Ale mam tutaj ramkę od Maxfana. Zobaczcie, to jest właśnie to, o co mi chodziło, że jeżeli dobrze wcelujemy w przetłoczenia, to on jest tutaj na płaskiej powierzchni, super się dopasowuje. No i jak widać, tutaj za bardzo miejsca na manewry nie ma akurat w tym miejscu. No zaraz się zabieram za kolejne okno, no to już będziemy musieli rzeźbić taśmą butylową, ale wydaje mi się, że to też nie powinien być problem. Muszę wspominać o tym, że właśnie zaczął padać śnieg. Otwory mamy wycięte, kolejny etap to przeszlifowanie, delikatne krawędzi blach. Muszę blachy z góry umyć, no i polakierujemy tutaj krawędź, żeby nie rdzewiała. Samo wycinanie to nic strasznego, ale radzę 2-3-krotnie zmierzyć. Otwory wycięte, pilnikiem spiłowałem grubsze jakieś odstające elementy blachy. Teraz muszę ją całą umyć, po umyciu zmatowić i mamy kupiony podkład w sprayu, także te krawędzie świeżo wycięte będzie trzeba zapodkładować, żeby tutaj się żadna rdza nie dostała. Wszystkie ranty przejechałem pilnikiem, także nie ma tutaj żadnych ostrych krawędzi. Zmatowiliśmy lakier papierem 240. Teraz obmyjemy go benzyną ekstrakcyjną, usuniemy wszystko to, co zostało, wszystkie pozostałości starego lakieru. No i na rant wycięty użyjemy podkład epoksydowy. Widać? Powinno być widać. Coś ci leci. Benzyna. Widać? Tak. To nie jest lokowanie produktu. Nie. Nikt nam nie dał farby. Za darmo. A szkoda. Taka szmatka się średnio nadaje, włosy się ciągną. Także chyba lepiej zrobić to papierem. Mamy jakiś papier? Jest w garażu, tam widziałam ręcznik papierowy. Bazę nakładamy i od dołu, i od góry. Dla pewności, że wszystko będzie tutaj polakierowane. Po co już wsi? Otwory okienne mamy wycięte, ranty zostały polakierowane. Wszystko jest już suche, także teraz tworzymy ramkę do okien, żeby je montować. Ramka do pierwszego okna jest prawie gotowa. Jeszcze tutaj muszę kawałek zarzeźbić.
bo są pewne wypukłości w dachu, które musimy tutaj odzwierciedlić. Od spodu przykleimy ją mamutem, od góry pójdzie masa bitumiczna, no i ściągniemy po prostu śrubami w oknie. Jeszcze teraz nie mam ani kleju, ani masy bitumicznej od góry, po prostu chcę sobie to wszystko dobrze ułożyć. Nawiercę otwory od góry, dopiero wtedy posmaruję i już będę składał w nawiercone otwory, także już trafi tak jak bym chciał, nie będę się musiał przejmować tym, że zaraz mi wszystko zastygnie i wszystko będzie upierdzielone. Tu nam się rozlał trochę lakier, ale nic to nie szkodzi, bo i tak planujemy malować całe auto. Ramkę wklejamy siłą mamuta, a do wklejenia okna użyjemy butyl Sika Elastomer 710. Nie wygląda tak ładnie, jakby się chciało, ale jest zimno. I te materiały, które one też są zmarznięte trochę. Są gęste i ciężko się je wyciska. Otwór obrobiony, na ramce okiennej mamy klej, także bierzemy się za wklejanie ramki dachowej. Okno wkręcone, to jeszcze nie są docelowe wkręty, takie cacynki białe muszę kupić. Jak przekręcę, to dorzucę wam do filmu, będziecie widzieli, o co mi chodzi. Dobry patent na ukrywanie śrub. Mam nadzieję, że jest odporny na UV i jakiś czas wytrzyma. A co, wklejanie butylu to coś skomplikowanego, czy w sam raz zadanie dla kobiet? Przed chwilą latałam z flexem, także nie wiem, co tu jakieś specjalne są zadania dla kobiet, a dla mężczyzn są inne. No są te lżejsze i te trudniejsze. To chyba flex powinien należeć do twojej czynności, nie do mojej. Ale flexem też można lżej pracować. Nie można, flex jest niebezpieczny. Butyl nie jest skomplikowany. Ramka do małego okienka. Zrobiliśmy przetłoczenia, które będą mniej więcej pasowały do wysokości blach. To się licuje teraz. Wyszedł nam troszkę mniejszy rozmiar, ale teraz nie będziemy łapać płaszczyzny. Wydaje mi się, że lepiej będzie zrobić teraz wycięcia w ramce i ewentualnie dołożyć tutaj materiału od spodu, jeżeli się okaże, że sufit będzie nam się rozjeżdżał powierzchnią, niż zrobić tutaj za grubą ramkę, a później kombinować, co zrobić, żeby sufit wyglądał w miarę dobrze. To jedno, a drugie, co zrobić, żeby tutaj wysokość plastiku też pasowała. Także to też jest istotna sprawa, bo te małe okienka mają chyba do 4 cm tylko możliwość regulacji grubości dachu. Dlatego trzeba na to zwracać uwagę. No a to jeszcze dosyć istotna jest kwestia, że ten dach nie jest prosty. Tak, że on idzie takim jest właśnie. spadzisty. I to okienko też nie jest proste, tylko też idzie troszeczkę pod skosem. Ja nie wiem, czy to będzie to widać, pewnie nie widać, ale no musicie nam uwierzyć na słowo. Robimy dokładnie to samo, co z poprzednim oknem. Tu wklejamy mamutem. Zewnętrzna strona została wklejona taśma butylowa, to zobaczycie na pewno na przebitce, jak Ela to wklejała. No i troszkę dołożymy jeszcze butylu z pistoletu.
Udało się wstawić okna. Jeżeli nie będziecie chodzili, szukali narzędzi, tak jak to niektórzy robią, to myślę, że 2 takie okna jesteście śmiało w stanie zrobić w ciągu jednego dnia. Nam zajęło to łącznie około 8-10 godzin, ale też troszkę innych rzeczy było przy okazji. Nic trudnego do zrobienia. Radzę tylko dobrze przemierzyć, nim bijecie wiertło. To dobre pomiary, bo naprawdę może to uratować sytuację. Jeżeli będziecie szykować się do robienia busa, to warto kupić sobie różne wkręty, różnych długości, różnych rozmiarów. No, bo nas to akurat dzisiaj uratowało. Chociaż prawda jest taka, że miałem akurat 9 wkrętów, a 8 było potrzebnych. Także raczej fart. Nie, po prostu trzeba najpierw przewidzieć, co się będzie robić i jakie narzędzia są potrzebne. Nie da się niczego przewidzieć. Różne Da rzeczy się. mogą wyskoczyć po drodze. Da się. Tylko wy macie problem z organizacją czasu i pracy. Na tym kończymy ten odcinek. W następnym pokażemy, jak zrobić okno połaciowe w sypialni. I może jeszcze się uda zarzeźbić z podłogą. Nie. Nie? W następnym pokażemy okno. Dobra. Duże okno. To będzie duże okno w następnym odcinku. To na tyle.